Witam Was, moi kochani, na kanale Życie bez scenariusza. Mieszkam w zachodniej Australii i idziemy sobie na poranny. Dziś zabiorę Was na wyjątkowy spacer do Raleigh Falls w Rolleston, gdzie natura pokazuje swoje piękno. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie ślady zostawiamy na ziemi? Dziś porozmawiamy o tym, co możemy dać światu i co pozostanie po nas. Rolleston to miejsce pełne spokoju i dzikiej przyrody. Jesteśmy właśnie w górach, jedziemy do tego miejsca na przedpołudniowy spacer, gdzie chętnie Państwa zapraszam. Pokażę Wam ścieżki tego buszu. Zadamy sobie pytania, co naprawdę chcielibyśmy zostawić po sobie. Może to małe gesty, które zmieniają świat na lepsze, lub ślady, które zostawiamy w przyrodzie. Właśnie dojeżdżamy do tego miejsca. Przekonajcie się, jak miejsce to może zmienić Twoje spojrzenie na to, co ważne w życiu. Zapraszam. Spacer. Jesteśmy w lesie, zaraz Wam pokażę. Jest piękna pogoda. Coś mi tutaj, jakieś ptaki tam pływają. No. Teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie. W buszu. Ludzie tutaj coś śpiewają, są domy niedaleko, więc zobaczcie tę zieleń. Jak to wszystko pięknie wygląda. Tak jest przede mną. Tak wygląda burz w zachodniej Australii. Spacer będzie typowo buszowy. Idziemy lekko pod górkę jeszcze. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Mam nadzieję, że moje sapanie nie będzie mocno słyszalne. Jesteśmy w górach oczywiście. Tam na dole płynie rzeka. Nie wiem, czy ją słychać. No i wspinamy się. Spacer. Zobaczcie, jakie to piękne. No i tak. Życie bez scenariusza. Tak jak Wam już nieraz mówiłam. No niestety jest jak jest. Ciężko pisać jakiekolwiek scenariusze w momencie, kiedy życie pisze swoje własne scenariusze. Czasami sami sobie próbujemy coś stworzyć. Tak jak mówiłam, każdy z nas chce zostawić coś po sobie. Niektórzy zostawiają majątki, niektórzy zostawiają wspomnienia, niektórzy zostawiają marzenia, niektórzy przerzucają swoje marzenia na innych. Przeważnie jest to uwarunkowane dla dzieci. Ale czy tak powinno być? Co naprawdę oznacza zostawić coś po sobie w obcym kraju? Co tak naprawdę możemy zrobić, aby nasze życie tutaj miało sens? Czy to możliwe, by nasze ślady były tu zauważalne?
W Australii, z daleka od Polski, stajemy przed nowymi wyzwaniami. Dzikie miejsca, tak jak właśnie jesteśmy na spacerze, przypominają nam, że życie tutaj nie jest takie samo jak w ojczyźnie. Czy to tylko praca i codzienność, czy może coś więcej? Jakie ślady zostawiamy w tym kraju, miejscu, które może nigdy nie poznać naszej prawdziwej historii? I czy nasze życie na emigracji ma sens? Jeśli nie, zostawiamy czegoś więcej niż tylko wspomnień. Jest to ciężki temat i bardzo rozległy, ale zostawić coś po sobie w obcym kraju jak Australia, w moim przypadku, to pytanie, które ma wiele wymiarów, zarówno osobistych, jak i społecznych. Dla wielu osób emigracja to nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale także okazja do rozpoczęcia nowego rodzaju życia. Ale jak sprawić, by to życie miało sens, a nasze ślady były zauważalne w nowym miejscu? Podam Wam kilka przykładów, co możemy zrobić. Pierwsze, budowanie relacji, wspólnoty. Emigracja to często początek w nowym społeczeństwie, gdzie kluczowe staje się relacje międzyludzkie. Ale zacznę od przykładów, będzie łatwiej zrozumieć, o co mi chodzi. Wiele osób z Polski, które osiedlają się na przykład właśnie w Australii, angażuje się w organizowanie spotkań dla Polonii, gdzie dzielą się swoimi doświadczeniami, tradycjami i pomagają nowym emigrantom. W ten sposób tworzą przestrzeń dla innych, by poczuli się częścią większej wspólnoty. To jest podstawa każdego emigranta. Zawsze są jakieś polskie kościoły, polskie kluby. Dzielenie się kulturą i tradycjami jako drugi punkt. Australia to kraj, który jest bogaty w różnorodność kulturową. Jednym ze sposobów, w jaki możemy zostawić coś po sobie, jest prowadzenie kawałka naszej ojczyzny, ojczystej kultury. Może to być przez organizowanie różnych festiwali, wystaw, koncertów, aby inni mogli zobaczyć, jak my to robimy w Polsce. Wielu emigrantów organizuje takie wydarzenia kulturowe. Festiwale, polskie jedzenie, koncerty, muzyki ludowej, warsztaty tańca. Takie inicjatywy nie tylko wprowadzają coś z naszego dziedzictwa, ale także pomagają budować mosty między różnymi kulturami. Po trzecie, praca na rzecz środowiska. Co tu autor ma na myśli w mojej osobie? Ja wiem, że w Polsce nie jest zbyt popularny na przykład wolontariat na dużą skalę, natomiast tu w Australii jest bardzo popularny. I australijskie środowisko jest wyjątkowe, dlatego że zostawienie śladu w postaci troski o środowisko, o nasze życie, aby nasze życie miało większy sens, w tym przypadku dawało ślad. To nie tylko to, co materialne, ale to, jak dbamy o naszą planetę, o naszych przyjaciół, znajomych, pokolenia, żeby zostawić coś, żeby inne pokolenia mogły się cieszyć właśnie pięknem. Każda mała zmiana na poziomie lokalnym może mieć duży wpływ na przyszłość. Po czwarte, praca zawodowa i twórcza. Dla niektórych emigrantów ważnym celem jest znalezienie pracy, która nie tylko pozwoli im się utrzymać, ale także będzie miała większy sens. Może być to branża, która łączy ich pasję z możliwością zmienienia rzeczywistości na lepsze. Zostawienie śladu w tym przypadku może oznaczać tworzenie czegoś wartościowego i trwałego, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Na przykład, o co mi chodzi?
Niezliczeni artyści, pisarze, przedsiębiorcy, lekarze, inżynierowie zostawiają po sobie ślad poprzez swoją pracę. Możemy stworzyć coś, co przyczyni się do rozwoju społeczności czy przemian w danej dziedzinie. Ja myślę, że to, co nagrywam dla Państwa, jak wygląda zachodnia Australia, to jest moja twórczość, którą chcę pokazać Państwu. I to jest właśnie ślad, który ja chcę pozostawić dla dalszych pokoleń, dla osób zainteresowanych. To jest to, co chcę Państwu przekazać. I po piąte, edukacja i dzielenie się wiedzą. W nowym kraju możemy zostawić po sobie ślad przez edukację, pomaganie innym w nauce, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi czy umiejętnościami. To ogromny dar, który nie tylko daje poczucie sensu, ale także sprawia, że nasza obecność w tym kraju staje się zauważalna i ceniona. Jak już nieraz nagrałam film, mówiłam, Polacy są bardzo szanowani w Australii. Możemy zaangażować się w projekty edukacyjne, prowadzić warsztaty językowe dla osób, które nie znają języka angielskiego lub oferować pomoc w nauce. Niezależnie od tego, czy będzie to nauka w zakresie matematyki, angielskiego, polskiego. To nasze działania, te wielkie i te małe, sprawiają, że stajemy się częścią tego nowego miejsca. Zostawienie śladu to sposób na znalezienie sensu życia. Nawet jeśli wydaje się, że jesteśmy daleko od domu. Kochani, i powolutku będziemy kończyć. Kaczki zakończą tą wyprawę, ten spacer. Dzień był przyjemny, przepiękny. Serdecznie pozdrawiam i pamiętajcie, że życie bez scenariusza jest najpiękniejsze. Kochani, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z naszego spaceru. Bardzo serdecznie dziękuję za bycie ze mną, za oglądanie mojego kanału Życie bez scenariusza, bez fikcji. Jest to program z sercem. Pokazuję Wam tutaj, jak jest, co jest, bez ściemy, bez żadnych dziwnych ujęć, które są zmontowane. Są to naturalne zdjęcia, naturalne filmiki w miejscu, gdzie faktycznie w danym miejscu się znajdujemy. Spacer, myślę, w dniu dzisiejszym był udany. Życzę wszystkim moim subskrybentom, nowym i stałym. Pozdrawiam również moich stałych subskrybentów, którzy komentują i zawsze są pozytywni, bo to jest najważniejsze dla mnie. Mam nadzieję, że spacer się udał, Państwu się podobał. Jak sami widzicie, niebo piękne, niebieskie, piękny czas na spacerowanie, spędzanie czasu na świeżym powietrzu w każdym wieku, nie tylko i wyłącznie dla młodych, również dla babci i dziadków. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Hejka.